Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, już po dłuższej przerwie na moim kanale o pająkach, skorpionach i innych cudach. W tym odcinku pokażę Wam wprowadzkę dwóch nowych lokatorów. Naszą pierwszą nową lokatorką jest samica ptasznika tygrysiego, tak zwanego po łacinie Davus pentaloris. Jest to jeden z ptaszników tak zwanych karłowatych, osiągających dorosłości mniejsze rozmiary niż inne, wymagające mniejszego zbiornika. Nasza samiczka nie osiągnęła jeszcze pełnego wzrostu. Zaraz ją Wam pokażę, bo się tak schowała. Tutaj jest nasza śliczność. Piękna, co? Dobra. Ptaszniki tego gatunku, kiedy są jeszcze młode, mają skłonności, aby zakopywać się w podłożu. Potem z tej cechy wyrastają. Dajmy już jej spokój na razie. Przyznam się, że przez nią doszło do małego, myślę, jednodniowego opóźnienia w nagrywaniu odcinka, gdyż uciekła mi z nocy z poniedziałku na wtorek i dzisiaj w środę po południu dopiero ją znalazłem. Myślałem, że już nie da rady. Naszym drugim okazem jest samica ptasznika kędzierzawego, to znaczy po łacinie Tiltocatl albo Pilosus nicaragua w tym przypadku. Dawniej był to ptasznik z rodzaju Brachypelma, jednak został przeklasyfikowany. W dorosłym życiu będzie bardzo ciekawie wyglądał. Mimo swojej barwy będzie miał długie włoski, stąd jego nazwa kędzierzawy. No akurat lubi je wyczystywać, bo to są włoski parzące. Jego sposób na obronę. Gatunek, podobnie jak gatunki z rodzaju Brachypelma, są objęte konwencją waszyngtońską. Dotyczą zatem ich przepisy CITES. Należy mieć dokument potwierdzający ich urodzenie w niewoli. Obie nasze piękności pochodzą z hodowli Dark Hobby. Co do ptasznika kędzierzawego, to należy mieć na uwadze, iż jest on w stanie przed wyrinką. To też jego wygląd może jeszcze nie zachwycać zbytnio. No to co teraz zrobimy? Teraz przygotujemy zbiorniczki dla naszych ptaszników. Nie będę Was zanudzał, nie będę ich robił dwóch. Zrobię tylko jeden na pokaz, żeby pokazać, jak to robię. Zaaranżuję je w nieco innym stylu niż zbiorniki poprzednich ptaszników. Jeśli to się uda, to niewykluczone, że poprzednie ptaszniki otrzymają wybieg w stylu podobnym. Przygotowany już mam pojemniczek. Jak widać, jest wykonana w nim już wentylacja. To, jak można wykonać wentylację, pokazywałem już na jednym z poprzednich moich filmów, nawet załączę link na dole. Natomiast myślę, że kładzenie podłoża nie będzie różnić się jakoś specjalnie, natomiast inne będą już elementy na podłożu. Do stworzenia podłoża dla naszych podopiecznych użyję, tak jak poprzednio, podłoży dla pajęczaków z Vantistera. Dobra, pomału umieszczam zawartość pudełka w pojemniczku.
Debus pantaloris, jak wspominałem, lubi w młodszych stadiach rozwoju zakopywać się w podłożu. To też myślę, że zostawię mu pewną część zbiornika z wyższym stanem podłoża, tak aby mógł w jakimś stopniu też się zakopywać. Myślę, że tak będzie dobrze. Następnym etapem jest zroszenie podłoża wodą. Davus pantaloris jest ptasznikiem wilgotnolubnym, to też zroszenie podłoża będzie dość obfite, tak aby zapewnić mu jego ulubioną wilgotność na poziomie 60-80%. Wymieszam to pensetą. Podłoże jest dość miałkie, zatem może być pewien problem z przesiąkaniem wody przez nie. Ale i na to damy radę. O, nawet samo podłoże jest dość wysokie, to nawet myślę, że nie będzie potrzeby zostawiania wyższej części. Znaczy jest wysokie już po takim wymieszaniu. O, jeszcze trochę. Dobra, znowu pensetką. Podłoże jest wymieszane z jakimś, myślę, torfem. Widzę jakieś włókna, może to jest torf kokosowy, włókno kokosowe. To też myślę, że chłonie owy materiał dużą część wody. To też myślę, że wielokrotnie będzie trzeba tego spryskiwania dokonywać. Dobra. Zobaczymy to, jak jest. Mam też już wieczko z wypalonym otworem, żeby móc włożyć termometr. Teraz wezmę ten termometr i dokonam wstępnego pomiaru wilgotności. Na razie mam 53%. Wkładam przez dziurkę u wieczka sondę i czekamy. 62%. 70. 76. I 80. Na razie starczy. Wilgotność może być potem okazać się jeszcze trochę większa, to nic, to szybko minie. Teraz wrócimy do naszych działań. Otwieram pojemniczek. I teraz jeszcze Wam pokażę, jakich materiałów tym razem użyjemy. Tak jak poprzednio, użyjemy na pewno liści przeznaczonych do terrariów tropikalnych. Będą one podstawą naszego podłoża. Niemniej wykorzystamy także inne materiały, które mam dostępne. Są to pewnego rodzaju, nie wiem, mchy, skrzypy, porosty. Raczej skrzypy i mchy nie, ale myślę, że to może być forma porostu, gdyż wygląda to jak jakaś plecha, jak dobrze pamiętam, z dawnych czasów z podstawówki. A to już wiele lat temu było. I zaraz zobaczymy, jak to będzie działało w zetknięciu z wodą. Opisawszy to, co będzie się działo, przechodzimy do dzieła.
Na początek do naszego zbiornika wkładamy nieco wcześniej wspomnianych liści tropikalnych. Utworzyły one ściółkę dla naszego zbiornika. Drugim krokiem jest umieszczenie wcześniej wspomnianych mchów, porostów. Spróbujemy na razie z jednym w celu uniknięcia marnacji. Gdyby się okazało, że dwa byłyby za dużo, albo by się coś z nimi złego stało po zalaniu wodą. Chwytam za zraszacz i spryskuję ów mech, porost. Dobra, porost jest już nawilżony. Patrzymy, co się dzieje. Wydaje się, jakby się nieco zwilżył, zmiękł. Można domniewać, że to jest zasuszony porost, który po napiciu się zwiększa swoją objętość, w jakiś sposób odżywa. Oba gatunki to są gatunki tropikalne, lubią większą wilgotność, jednakże w przypadku Devus pantaloris jest to szczególnie ważne, gdyż gatunek ten nie jest odporny, to znaczy nie tyle, że nie jest odporny, co źle znosi przesuszenia, jest na to wrażliwy. Mając już przygotowane podłoże, przejdźmy do przenoszenia naszych ptaszników. Na pierwszy ogień, oczywiście nie dosłownie, ujdzie nasza mała uciekinierka, czyli samica ptasznika tygrysiego Davus pentaloris. Postaram się delikatnie ją przy pomocy pensety zachęcić do przejścia do zbiornika i nowego domu. Ostrożnie, musiałem rękę zmienić. No chodź mała. No i jak ładnie przeszła. Mam nadzieję, że będzie jej tutaj dobrze. Nie wychodź, nie wychodź. Już ją... O! Jest już w swoim nowym mieszkanku. To doklepujemy wtedy. Tylko niech wyjdzie stąd, bo to jest miejsce na termometr. To jest miejsce na termometr, żeby tu włożyć termometr. To właśnie czynię. Pierwszy ptasznik jest już w swoim nowym domu. Pierwszy ptasznik został już przesiedlony do swojego nowego mieszkania. Teraz czas na naszą samicę ptasznika kędzierzawego Clitocatl albo Pilosus nicaragua. No to zaczynamy. Tutaj mamy naszą nową lokatorkę. Zobaczcie, jak się odwłokiem wypięła. Tłusty, co? Dobra. Obsasa. Przechodź mała. Zobaczcie, jak chodzi po ścianie, jak w kołowrotku. No, chomik to nie jest, to w kołowrotku takim klasycznym tego słowa ujęciu nie będzie chodził, w klasycznym tego słowa znaczeniu. No wchodź. Wchodź. I proszę, przechodzi. Noga jej się zaklinowała. Właśnie wyczesywała sobie włoski parzące tym ruchem nogi po odwłoku. I już ją zamykamy w jej nowym domu.
Dobra, musimy dokładnie zamknąć, by żadna ucieczka już się nigdy nie wydarzyła. I teraz będę badał wilgotność. Swoją drogą taki mech może wpływać jako czynnik utrzymujący większą wilgotność niż tylko samo podłoże. 58 stopni. 63. 65. 66. 67. 66. No może tutaj może dochodzić do pewnych wahań. No ale myślę, że już będzie w porządku mimo wszystko. Najwyżej po prostu jeszcze jej spryskam. Taka wilgotność się rozejdzie po zbiorniku. I myślę, że w jej przypadku to też już będzie na tyle. Najwyżej potem doreguluję tą sprawę. No, w tym odcinku to już będzie wszystko. Dziękuję Wam naprawdę serdecznie za uwagę. Podziękujcie też naszym podopiecznym. Myślę, że jedyne co mogę powiedzieć to, że zapraszam Was na kolejne odcinki, na których mam kilka pomysłów. No niestety ze szóstką zwierząt zbyt wiele w ciągu 8 miesięcy nie można wymyślić, ale myślę, że wraz z rozwojem hodowli częstotliwość będzie wzrastać. No i jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!